Jak jeździłam na studia, to zawsze po prostu przyjeżdżałam przez Biebrze pociągiem i zawsze patrzyłam w okno. To było po prostu miejsce, w którym chciałam pracować. Tutaj byłam na stażu, a potem po jakimś czasie dostałam tutaj pracę. Ochroną przyrody nie da się tak zajmować, wyłączyć się po prostu. To jest ciągłe zgłębianie wiedzy, ciągłe czytanie na jakiś temat, czy też rozmowy z ludźmi, dowiadywanie się czegoś, żeby ciągle być lepszym, bo to jest bardzo szeroki temat. I na pewno to jest służba następnym pokoleniom, które przyjdą tu po nas. W moim przypadku jest to taka służba, żeby zanotować ten stan obecny, żeby za jakiś czas ktoś mógł porównać, jakie zaszły zmiany, w jakim kierunku po prostu idą przemiany tych ekosystemów. Wszystko się zmienia z czasem, tak? Jeżeli nie kosimy, to zarasta. Także w pewnym miejscu, jeśli się udamy, to za jakiś czas jest już zupełnie inaczej niż jak tam byliśmy jakiś czas temu. Młode osoby mają takie wyobrażenie może trochę też, że to jest tylko takie chodzenie po torfowiskach i po prostu liczenie roślinek, natomiast jest to ciężka praca, duży wysiłek i fizyczny i też takie psychiczne obciążenie, bo po prostu to jest trudny teren, ten teren bagien. Często spotykamy się z takim jeszcze stereotypem, może i to dobrze, że praca, nie wiem, leśnika czy przyrodnika postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat: o, co wy tam robicie, prawda? Chodzicie sobie po lesie, zaglądacie ptaszkom do gniazda, tak? Patrzycie, jak rosną drzewa. Przychodzę do pracy i nie jestem pewny, czy dzisiaj będę pracował na miejscu, czy jadę w teren. To jest takie fajne, bo po prostu człowiek idzie i nie wie, czy wróci na czas, czy będzie musiał wrócić później i nie wiadomo, gdzie pojedzie. To jest najfajniejsze w tej całej pracy. No jeżeli wyśle się patrol gdzieś w teren i załóżmy, jest jakieś kłusownictwo, kłusownicy zostaną ujęci, to jest satysfakcja, no, że ta praca, ten czas nie został zmarnowany, że gdzieś są zdjęte jakieś siatki, że się zapobiegło jakiemuś kłusownictwu czy innym wykroczeniu. No i jak się złapie tych kłusowników, to jest jakaś satysfakcja, że już ci ludzie więcej nie będą kłusować. Praca tutaj bez jakiegoś takiego zaangażowania własnego i takiej pasji to jest niemożliwe. Ja nie mogę tutaj tej pracy rozgraniczyć. Czasem myślę 30 do 15:30 i do widzenia, nie? Bo te zwierzęta, no to one same sobie nie poradzą. Zwierzę trafia do nas do 16, to nie powiem, że proszę poczekać do jutra do 7:30, bo ona przez noc padnie. Niektóre trzeba karmić co godzinę, niektóre co 2, niektóre co 3. Wstawanie o 4 w nocy, żeby nakarmić małego łosia, no to może być fajne, jak ktoś sobie pomyśli o tym raz, no ale w przeciągu kilku tygodni, no to jest to trochę męczące. Na pewno trzeba być wytrwałym w tym, bo tutaj to nic nie dzieje się szybko. Wszystko, co się robi, no to trzeba małymi kroczkami do przodu i nie zniechęcać się. Każdy taki drobny efekt, który tutaj widać, no to jest wypracowany. Najbardziej szczególne w tej okolicy jest to, że jest tak zróżnicowany teren, ta wolność tego miejsca i to, że w pewnym momencie jedzie się po wydnie, później wjeżdża się w jakiś bór sosnowy, grądy, lasy liściaste, niesamowite otwarte przestrzenie, duże, tam mnogość zwierząt, ptaków. Przy wstawaniu rano i wyjściu na zewnątrz no, słychać wszędzie ryczenie, w nocy słychać wycie wilków, no to jest chyba niespotykane na skalę całej Polski. W ogóle cała praca to jest taki zlepek zdarzeń i ciągłych wrażeń, które się odbiera na nowo. W naturze największy zachwyt budzą zmiany. Zmiany, które następują codziennie. Przyroda zmienia się z dnia na dzień. Cały czas jest inna. Przychodzi następna wiosna i ta wiosna już jest inna niż ta, co była. Przyroda nie lubi pustki, nie lubi takich sytuacji, gdzie jest monotonna i się powtarza. Bardzo rzadko się powtarza. Po prostu trzeba wszystkie swoje czynności podporządkowywać temu, co jest tutaj, co nas otacza. Żyć z tą przyrodą i czuć się częścią tej przyrody. Przez tyle lat
Nie można się wypalić. Musi być człowiek pasjonatem. Inaczej nie można byłoby się tutaj odnaleźć. Trzeba żyć tą pracą. Ona musi ciągle człowieka wciągać. Każdego dnia musi widzieć coś innego. Inny obraz przyrody. Emocjonalnie jest bardzo dużo różnych czynników. Od momentu, kiedy właśnie obserwuje się taką przyrodę o świcie, kiedy aż gdzieś tak coś dygosze w sercu, że jest coś takiego wspaniałego nas otacza, a my to mamy na co dzień. Najbardziej magiczną rzeczą dla mnie są poranki. Są wschody słońca, kiedy wszystko się budzi, cykl cały zaczyna się od nowa. W radiu często były jakieś tam wzmianki o płonącej Biebrzy, a tak naprawdę to my byliśmy tutaj, byliśmy w samym środku tego wszystkiego, widzieliśmy to z naszej perspektywy. No i jak ktoś tutaj jakby jest z tym miejscem związany, to nie jest taki news pierwszy lepszy z wiadomości, który jednym uchem wpadnie, a drugim wypadnie, tylko to jest nasze miejsce życia. Ja tu jeszcze mieszkam i było ryzyko, że po prostu to wszystko, ogień przeskoczy tutaj przez lasy i cały ośrodek, dom, wszystko może się spalić. I to nie jest taka wiadomość, a coś tam jakaś Biebrza płonie, tylko mój dom płonie, może płonąć. Walka z tym pożarem, dzień i noc, niewyspanie, zwroty akcji, tak, od jakiegoś właśnie takiego optymizmu, gdzie się wydawało, że oj, może już, po taki zupełnie tragizm, gdzie trzeba było, prawda, uciekać, bo podmuchy wiatru i przenoszący się dym, prawda, ogień były tak potężne, że po prostu człowiek był bezsilny. Także no, ten pożar pokazał, że jednak ogień jest takim żywiołem, z którym nie należy żartować. Tutaj mówię też o tym być może w kontekście, nie wiem, jakiegoś świadomego czy nieświadomego, ale jednak podpalenia, tak? Przez kilka dni, kilka godzin snu. To był po prostu szok. To jest bardzo duży odcinek. Przemieszczał się ogień bardzo szybko, w ciągu godziny, wręcz kilka kilometrów. Ogień szedł pod wiatr miejscami. To zupełnie nie można było tego opanować. Sytuacja wydawała się w pewnych momentach opanowana, natomiast kilka godzin minęło. Był chaos, gaszenie pożarów w późnych porach, nocnych, w bardzo trudnym terenie. Człowiek później bardzo długo to musiał jakoś odreagować, odpoczywać po tym. Rozmiar, tak, skala tego pożaru, tegorocznego pożaru, no po prostu nas trochę przygniotła. Bywały już duże pożary, no ale nie na taką skalę. Pracownicy dali z siebie wszystko. To, co można było zrobić, to załoga wykonała.
Ogromne zaangażowanie, wiele godzin non-stop pracy, dojazdów cysterną 8-tonową. Gasiłem ten nieszczęsny ogień na bagnach naszym sprzętem parkowym, ciągnikiem z beczką. Na bagna samochody bojowe straży pożarnej nie mogły wjechać. Jedynie mówię nasz ciągnik z beczką i samoloty, które latały, rzucały wodę. Spalił się jeden z najcenniejszych fragmentów, basenu środkowego, powierzchnia ponad 5000 hektarów. Straty w przyrodzie były według mnie ogromne, tak? No bo spaliła się roślinność, co prawda i wtedy ona była uboga, mieliśmy suszę straszną, dlatego też doszło do tego pożaru. Bieżący rok, zdarzenia, które mieliśmy na wiosnę, pokazały, że dla Biebrzańskiego Parku kluczowa, najważniejsza, podstawowa jest woda, obecność odpowiedniej ilości, odpowiedniego poziomu wody na biebrzańskich torfowiskach. Najważniejsza jest woda, z którą mamy obecnie problem, a od obecności wody zależy przyszłość i zachowanie się przyrody Biebrzy w obecnej postaci. Trzeba mieć dużo pokory wobec takiego żywiołu, ale też należy się bardzo mocno takich rzeczy wystrzegać na przyszłość i mam nadzieję, że szybko nas taka tragedia nie spotka, tak? Za Adnocharu słoneczko zajszło, a za drogaja zakaciła so. Mnie dama mańki zachaciła so. Aściojo dzieniok, aściojo drogi, oj donio, to maj do domu. Mamańka maja, prapości minia, chociaż za teja chore krotyja. I szła jada szła, a chlanęła sa, czachotę do niej zastanęła sa. Czy te wiatrańku zabajała sa, czy te w trawicę zamatała sa. Nija wiatrańku zabajała sa, nija w trawicę zamatała sa. Zabajała sa czużoj starany, lichego murza. Oj, z nią zminie z nią, mają krasatu, jak suche wieciar z trawicy rasu. Jak suche wieciar z trawicy rasu.